Iza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Jedną z najpospoliciej roztrząsanych w wieku naszym idei jest tak zwana idea emancypacji kobiet. Komuż choćby raz nie zdarzyło się widzieć starej piastunki, otoczonej słuchającymi ją dziećmi i powtarzającej im tę odwieczną bajkę. Chodziła czapla na wysokich nogach po desce. Czy mówić jeszcze? Dzieci słuchają i daremnie wyczekują dalszego ciągu historii tego ptaka, co to według bajkopisarza trochę ślepy, trochę krzywy. Daremnie sądzą, że opowiadanie piastunki uniesie w końcu czaplę z ponad tej deski, po której ona tak długo chodzi, i w szerokim locie skrzydła jej rozwinie. Daremnie słuchają i czekają. Czapla chodzi i chodzi, w orlicę się nie zmienia i jednostajnym ruchem swoich wysokich nóg, co po desce kroczą, usypia tych, którzy się od niej szerokiego spodziewali lotu. Sprawa emancypacji kobiet odgrywa w ludzkości rolę podobną tej, jaką ma bajka o czapli w drobnych kółkach dziecięcych otaczających piastunki. Powtarzana przez wszystkie usta, płynąca spod każdego pióra, spoczywająca i rozrabiająca się we wszystkich światłych umysłach, żywotnym tętnem pulsująca w potrzebach tegoczesnych społeczeństw, w zastosowaniu jest ona ciągle trochę ślepa, trochę krzywa i zamiast rozwijać się w lot śmiały i szeroki, kroczy ciągle czaplimi krokami po drgającej i chwiejącej się desce, utworzonej z najróżniejszych poglądów, przesądów, obaw jednych, a przesady drugich. Na dźwięk wyrazu emancypacja kobiet przed oczami niektórych ludzi przesuwają się niemiłe, często śmieszne, niekiedy bardzo smutne obrazy. Oto na przykład w pokoju napełnionym gęstą mgłą tytoniowego dymu, w wyzywającej postawie, z cygarem lub fajką w ręku, a w ustach z głośnym śmiechem bluźniącym najświętszym w świecie rzeczą, spoczywa kobieta lwica. Wokół niej atmosfera kordegardy, w słowach jej cynizm parnych i diderotów, w ruchach jej bezporządek wcielony, a jednak kobieta ta podnosi z dumą głowy i mówi: jestem emancypowaną. To znowu kapryśna i rozpieszczona w bogactwie pani, pustą z próżnowania wylęgłą fantazją lub chwilowym szałem wiedziona, zrywa związki rodzinne, zrzeka się powinności żony, matki i obywatelki i bez innych powodów, oprócz rozdrażnionej i zepsutej próżnowaniem i czytaniem ognistych romansów wyobraźni, rzuca się w świat awantur. A na pytanie, czym jest i co czyni, odpowiada: jestem kobietą emancypowaną. To znowu, jak na klasycznym trójnogu starożytna Pytia, na nowożytnej kanapie, z ustami pełnymi nadętej mądrości, z głosem nakazującym milczenie, zasiada kobieta pseudouczona. Kobieta, która po francusku nazywa się bas bleu. Milczcie wszyscy, bo ja mówię. Słuchajcie mnie, bom jest wśród was jedna mądra. Bo czytałam Bacona, Kartezjusza, Leibnica, Kanta, Hegla i tak dalej. Bo mówię wam o ekonomii politycznej, filantropii, idealizmie, materializmie, realizmie i tak dalej. Ile z tego wszystkiego rozumiem, ile z tych wszystkich brzmiących wyrazów i z całej tej uczonej nomenklatury potrafię dla was i dla siebie samej wyciągnąć pojęć zdrowych i treści rozumnej, to dla was nic nie należy. Wiedzcie tylko, że jak w składach teatralnych, pozwijane dekoracyjne płótna, tak w głowie mojej leżą ogromne zapasy mórz i horyzontów, ogrodów i okolic, miast i pałaców, które dowoli rozwinąć przed wami mogę. Gdy zgasną światła moich salonów, jak po końcu przedstawienia dekoracje teatralne, zwiną się moje morza i horyzonty i pójdą spać w mojej głowie bez ruchu i pożytku. A tymczasem, nędzni śmiertelnicy, dopóki raczę zstępować ku wam z wysokości moich, patrzcie, słuchajcie i podziwiajcie mnie. Tak mówi kobieta sawantka, jak Rzymianin w togę drapuje się w olimpijską powagę i uroczystość. Wkoło niej rozlewa się atmosfera nudy i pychy,
A ona na zapytanie, jaką na tej ziemi gra rolę, jakie spełnia powinności i zadania, odpowiada: jestem kobietą emancypowaną. Nie dziw, że gdy podobne obrazy staną przed wyobraźnią ludzi, wyraz emancypacja kobiet brzmi w ich uszach jednoznacznie z brakiem przyzwoitości, pogardą obowiązków rodzinnych i pozbyciem się najmilszej z zalet prostoty. I że wzmianka o tej emancypacji sprowadza szyderczy śmiech i ściąga surowe nagany nawet od ludzi obdarzonych światłym i postępowym umysłem. Nielogiczne entuzjastki rozmiłowane w dźwięku słowa, którego treści nie pojmowały, zacofały na długie lata postęp idei, której sztandarem pokrywać chciały swoje dziwaczne lub występne wybryki. Nic nie ma zgubniejszego dla jakiegokolwiek pojęcia, które zaledwie zrodzone w ludzkości i jeszcze się w niej ugruntować nie zdołało, jak rzucony nań cień śmieszności. A śmiesznością właśnie pokryły pojęcie o emancypacji kobiet, lwice z fajkami i cynizmem w ustach, pytie ze zwijającymi i rozwijającymi horyzontami w głowach i tym podobne pojęcia tego fałszywe apostołki i przedstawicielki. Nie należy więc dziwić się zrażeniu wielkiej części ogółu ludzi do idei emancypacji kobiet. Ale należy wierzyć, iż prawda, oddzielona być może od fałszu, rozum od śmieszności, prawdziwe światło spływające na ziemię dla naprawienia złego od wybryków, a choćby i występków ludzkiej głupoty i słabości. Spójrzmy na mnóstwo moralnych i materialnych nędz psujących połowę społeczeństw ludzkich, na zwiędłe w próżności umysły i zepsute w bezczynności serca kobiet bogatych, na zbladłe w niedostatku twarze i upadające w obawie o przyszłość moralne siły kobiet ubogich, a zapomniawszy o lwicach i pytiach, które coraz rzadziej zjawiają się i zjawiać będą między nami, rozważmy, czy tym istotnym i niezaprzeczonym nędzom i nieszczęściom, jakie wciąż nasuwają się na myśl przed oczy, trafnie pojęta i zastosowana emancypacja kobiet zapobiec lub przynajmniej w części zmniejszyć ich nie zdoła. Słowo jest tylko uwydatnieniem idei. Skoro istnieje, musi być w społeczeństwie pojęcie, które dało mu powód bytu. Pojęcie zaś każde rodzi się z wielkiego tchnienia, jakie płynie z łona ludzkości wtedy, gdy ludzkość ta potrzebuje i pragnie czegoś, a dąży do spełnienia swych pragnień i zadośćuczynienia swoim potrzebom. Wyraz tedy emancypacja kobiet powstał z pojęcia o istniejącej w ludzkości potrzebie zrzucenia z kobiet jakiegoś jarzma, uwolnienia ich od jakichś krępujących je więzów. Jakie jarzmo potrzebują zdjąć z siebie kobiety? Z jakich ogniw skute są kajdany, od których uwolnić się one pragną? Jarzmo to miałożby, jak dowodzono ongi, być tyranią mężczyzn, tych okrutników narzucających kobietom mocą fizycznej siły swoją brutalną przewagę? Tak utrzymywano niegdyś, ale dziś urojone wyobrażenie o tyranii mężczyzn względem kobiet doświadczyło także losu czapli na wysokich nogach. Uśpiło nudą tych, co o nim słuchali i przestało zajmować wszystkich. Dziś każdy rozsądny człowiek, a zatem i każda rozsądna kobieta wie dobrze, że ten okrutny, tak niegdyś okrzyczany rodzaj męski jest sobie zwyczajnym zbiorem ludzi, w którym są wielcy i mali, źli i dobrzy. Dziś wszyscy rozsądni wiedzą, iż w klasie oświeconej przynajmniej mężczyźni nie są wcale tyranami względem kobiet. A jeśli między nimi znajduje się jakiś naśladowca okrutnego Barbe Blue, co to tak strasznie męczył swoje żony, to też wzajem i między płcią piękną bywają panie mające przy pantofelkach żelazne podkóweczki i takie, o których to opowiadał powieściopisarz. Pan pułkownik prowadzi na spacer pieski pani pułkownikowej.
druga żona Korzeniowskiego. Jeżeli więc mężczyźni nie są tyranami względem kobiet, chyba wyjątkowo, cóż jest jarzmem ciążącym kobietom? Byłożby nim życie rodzinne? Byłyżby nim obowiązki i zatrudnienia codziennego domowego życia? Ależ życie rodzinne to węgielny kamień obyczajów, na których opiera się gmach społecznego porządku i publicznej moralności. To przybytek cichy i poświęcony, w którym kobieta chroni się od burz świata, jakie by ją samotnie idącą koniecznie dotknąć musiały. Życie rodzinne to dla kobiety źródło gorących, a niewinnych radości. To droga, śród której, jeśli się nawet zmęczy i zachwieje, wesprze ją dłoń męska i kochająca, pokrzepi i podniesie uśmiech dziecięcia i cicha piosenka nad jego wyśpiewana kolebką. Bez rodziny nie ma oświeconej i moralnej społeczności. Bez rodziny nie ma mężów od dzieciństwa hodowanych do miłości dla kraju i cnoty. Nie ma niewiast od dzieciństwa zaprawionych do uczuć ludzkich i obywatelskich. W rodzinie leżą najważniejsze powinności, najwznioślejsze zadania i najczystsze szczęście kobiety. Gdzież jest jarzmo? Gdzie są kajdany krępujące kobiety? Skoro za takie uważać nie można ani nieegzystencjującej już dziś wcale tyranii mężczyzn, ani świętych i miłych zadań rodzinnego życia. A jednak istnieje przecie w ludzkości pojęcie, że kobiety emancypować potrzeba spod jakichś więzów, które nie dozwalają im stać się tym, czym stać się mogą i powinny dla dobra swego i ogółu. Bywają na świecie rodziny, wśród których jedno dziecię przychodzi na świat piękne, ale słabe i wątłe. Rodzice z zachwyceniem wpatrują się w białe lice dziecięcia, a widząc postać jego wątłą i słabowitą, otaczają je mnóstwem pieszczot i tkliwych przestróg. Nie pozwalają mu stawiać kroku o własnych siłach. Chronią je od słonecznych promieni i od mroźnych powiewów. Dla niego najwytworniejsze, lecz najmniej pożywne pokarmy. Smakujące podniebieniu, lecz niezdrowe słodycze. Dla niego cacka, brzękawki, błyskotki. Niech się piękna i słabowita dziecina bawi, a nade wszystko niech nie pracuje. Niech nie pracuje, bo praca i zdrowiu zaszkodzić może i pochyli kształtną główkę lub pomarszczy marmurowe czoło. Na cóż pięknemu dziecku wewnętrzne zalety? Sama już piękna postać zdoła zachwycić wszystkich i drogę życia gładko utorować przed nim. Na co słabemu dziecku praca? Ma silnych braci. Oni dlań pracować będą. I wzrasta ukochana dziecina, a śród pieszczot słabe fizyczne jej siły, zamiast wzmacniać się, słabną bardziej. Otoczona błyskotkami, zwana aniołem, bóstwem, najpiękniejszym tworem przyrody, staje się w końcu nieudolną, próżną i nie mającą nic ludzkiego, prócz zewnętrznych kształtów istotą. Komuż nie zdarzyło się widzieć w świecie mnóstwa w podobny sposób ukochanych i rozpieszczonych dziatek. Takim pięknym i rozpieszczonym dzieckiem społeczności jest kobieta. Przyszła ona na świat piękna i słaba. I matka społeczność uczyniła z nią to, co z najmilszym dzieckiem czynią nierozsądni rodzice. Pieszczotami bardziej jeszcze osłabiła jej siły fizyczne. Próżnowaniem i błyskotkami zepsuła jej moralne władze. Niesłusznie kobiety wyrzekają niekiedy, że są upośledzone w społeczności. Owszem, są one zanadto rozpieszczane i wywyższane. Tylko że to jednostronne, a bezmyślne ich wywyższenie na największe złe im wychodzi, bo wzbija je w sfery anielskie, a ludzkich dróg nie uczy, bo pokłonem przed zewnętrzną ich pięknością zgina czoła ludzkie, ale unicestwia w nich stronę człowieczą, przez którą same w sobie mogłyby być dumne i mocne. W tym jest klucz otwierający tajemnicę wyrazu emancypacja kobiet.
Nie od urojonej tyranii mężczyzn, nie od świętych i przynoszących szczęście obowiązków rodzinnego życia, nie od przyzwoitości i prostoty, ale od słabości fizycznej, bardziej narzuconej niż od natury wziętej, od braku sił moralnych na samoiste i logiczne życie, od klątwy wiecznego niemowlęctwa i anielstwa, od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy. Od tego wszystkiego mają i winny emancypować się kobiety.